czajnikowy.pl. Shimaru, czyli zmielona na proszek brazylijska yerba mate, to coś, co jest u nas troszeczkę gdzieś z boku świata yerbowego i ma swoich wiernych fanów, ale jednak wiele osób troszeczkę przeraża tym, że no właśnie, jest bardzo drobna, bardzo pylasta i nie tak łatwo ją zaparzyć i wypić zwykłą bombiją. Jest oczywiście taki najbardziej podstawowy, standardowy sposób zaparzenia jej. Używa się oczywiście do tego kui, używa się bomby, czyli specjalnie wielkiej bombii i wszystkie oczywiście metody będą na tym polegały, ale jest taki najbardziej standardowy sposób, gdzie się usypuje stosik, gdzie się go trochę tak cementuje i pije. Niemniej mówi się, że technik zaparzenia Shimaru jest tyle, ile jej entuzjastów, ilu Brazylijczyków właściwie. I my chcielibyśmy dzisiaj Wam pokazać kilka z nich, a właściwie pokazać sposoby nie tylko nawet parzenia, ale i podania, ponieważ jest nawet taka trochę bardziej artystyczna forma przygotowania Shimaru, którą można by gdzieś porównać do kawowego latte artu, czyli robimy tak, że to jeszcze pięknie wygląda. Pierwsza metoda, czyli ta najbardziej znana i powszechna, polega na tym, że wsypujemy do kui yerba mate, Shimarao, przykrywamy odpowiednią podkładką wieczko, wstrząsamy wszystko na bok, no i odsłaniamy ostrożnie, wlewamy wodę, niektórzy zalecają zimną, w bardzo niewielkiej ilości, tylko po to, żeby się ten cały kopczyk, stosik trochę tak jakby skleił i scementował, dzięki czemu możemy z powrotem postawić do pionu kuję, wkładamy wtedy do niej bombiję, wsuwając ją takim trochę okrężnym ruchem, żeby ostatecznie znalazła się prostopadle do samego kopczyka i wtedy w wolne miejsce nalewamy wody, pamiętając, by lać po kielichu, czyli po tym kołnierzu kui, nie wprost na yerbę, żeby nie zniszczyć tego stosika. No i w ten sposób zbiera się tam woda i stopniowo parzy nasz stosik. Ja polecam jeszcze sobie przygotować dodatkowe akcesoria, bo to taka może trochę inżynieryjna metoda, ale czym to zasłonić? Ręką niestety się nie udaje. Kuja ma dość dużą średnicę. Zauważcie, możecie kupić w marketach takie elastyczne, cieniutkie deski do krojenia i można je kroić nożyczkami. Ja w ten sposób przygotowałem sobie akcesoria, które zresztą zobaczycie w akcji, które bardzo mi ułatwiają przygotowanie yerba mate tą techniką. No oczywiście nie jest to wymagane, ale mam wrażenie, że wychodzi dzięki temu lepsze i jakoś wygodniej trochę może to zrobić. Druga technika, czyli tak zwane invertido, czyli yerba mate odwrotna. Invertido, czyli nie yerba na dole, woda na górze, czy raczej w tej pierwszej wersji jest yerba z boku, woda z drugiego boku, tylko tutaj jest najpierw woda, a potem yerba. Jest to technika taka codzienna, coś właściwie, co możemy przygotować bardzo szybko. Tutaj wlewamy najpierw wodę po to, żeby opłukać i zmoczyć w ogóle całą kuję. Wylewamy tę wodę następnie, kiedy kuja jest wyparzona i wypłukana, znów wlewamy, ale tym razem do wysokości tego zwężenia przy kołnierzu, do tej szyjki. I na to wsypujemy po prostu Shimaru. Następnie za pomocą czegoś szpiczastego, ja używam swojego szpikulca wyciętego z deski, robimy miejsce, czyli taką dziurkę, przez którą będzie się dostawało do środka powietrze w czasie, gdy będziemy pili i przez którą będziemy mogli również dolewać wody. Bombię oczywiście wkładamy tutaj na początku, czyli do tej wody jeszcze i ją zasypujemy. Jesteśmy w stanie zrobić to bardzo szybko, to jest taka w 10 sekund przygotowywana yerba mate. Trzecia technika, dość podobna do poprzedniej. Tutaj najpierw wsypujemy odrobinę Shimaru do naczynia i wlewamy wodę. W ten sposób powstaje taki jakby wstępny napar, Shimaru idzie do góry, wlewamy do wysokości tutaj właśnie kołnierza znowu i na to wsypujemy znowu kolejną porcję suchego Shimaru, które ma się utrzymać na powierzchni wody właśnie dzięki temu, że początkowo było tam Shimaru już w tej wodzie. I kiedy usypiemy taką stertę, wtedy używając bombii spychamy ją nieco na bok, a samą bombiję ruchami w prawo i w lewo, tak jakby wkręcamy w głąb kui aż do dna. No i
pijemy w ten sposób. Jest to technika, którą ja szczerze mówiąc nie za bardzo lubię, bo jakoś zdarza się, że mi nie wychodzi. Jakoś nie jest to dla mnie jakaś taka pewna technika, wolę inne. Niemniej też jest szybka i prosta i ma swoich licznych zwolenników. Ostatnia technika to już nie do końca taka technika parzenia, co bardziej podania. To możecie spotkać w różnych brazylijskich lokalach serwujących yerba mate, gdzie staramy się przygotować wersję taką artystyczną. Staramy się upiększyć ostateczny wygląd samego shimaru i robimy to w ten sposób, że zaparzamy techniką invertido, czyli generalnie tą drugą, wlewając wodę i na wierzch sypiąc yerba mate. Tyle, że tutaj, kiedy już nasypiemy yerba mate, wykańczamy używając sitka i przez sitko przesiewamy właściwie to, co najdrobniejsze w yerbie, tworząc na wierzchu taką warstwę przesianej yerba mate, na której przy użyciu różnych akcesoriów jesteśmy w stanie zrobić różne wzorki. Gwiazdeczki, jakieś kwadraciki, co nam się spodoba, a w bardziej rozbudowanej wersji możemy jeszcze posypać to czymś, co ma inny kolor, na przykład na biało cukrem, pudrem, albo na przykład kakao. W ten sposób możemy nawet zrobić na przykład piłkę nożną i zrobić różne wzory. Używa się do tego również owoców, różnych ozdób, kwiatów, czy nawet drobnych figurek, żeby stworzyć niemalże artystyczną makietę na powierzchni shimaru. No i w ten sposób można to podać i jest bardzo ładnie. Można komuś zrobić przyjemność, podając właśnie yerbę w taki artystyczny, piękny sposób. Można wymyślać właściwie nieskończone, kreatywne techniki i uważam, że no jest to fajna zabawa. Przy odrobinie wprawy naprawdę jesteśmy w stanie zrobić nie tylko smaczną, ale i piękną yerba mate. Oto podstawowe techniki. Ta ostatnia to oczywiście bonusik, bo jak widzieliście jest to inna wersja techniki invertido, tylko pięknie ozdobiona. Kiedy sobie wpiszecie w internecie takie właśnie artystyczna yerba mate, zobaczycie masę różnych pomysłów. Ciekawe, czy Wam się też podoba, czy lubicie tego typu rzeczy robić i czy macie jakieś doświadczenie. Moim zdaniem ta jest najpyszniejsza. Z tą łączką, z króweczką, z konikiem najbardziej mi smakuje razem z tym kakałkiem. Zresztą kakałko naprawdę czuć przy tym, w sumie jest fajnie. Piszcie do nas, czy lubicie shimaru, czy macie jakąś inną technikę, bo jak się rzekło, ilu pijących tyle technik i czy podoba Wam się moja łączka i czy sami się tak bawicie, bo trochę to takie, wiecie, infantylne, ale jakoś tyle frajdy sprawia. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Krówka ci spadła? Owieczka. Chciałem żyrawkę dać. Żyrawka. No, to są fajne figurki, z czego to jest? A Miłosz dostał od jakiejś kumpeli gości gdzieś taki zestaw do zabawy w Noego i to jest ten Noe,